Witam. 13 listopad 2003 rok i mamy Ryszard Borowiecki. Oczywiście jest to jeden z najbardziej oczekiwanych przez nas nowiów, ze względu na to, że jest nowiem Strzelca. Mimo to, że znajduje się w Skorpionie. Dlaczego? Dlatego, że liczymy od wagi, czyli od nowiu wagi. Był nów wagi, który jest nowym rokiem, pamiętamy o tym. Następnie jest nów Skorpiona. No i mamy wspaniały nów Strzelca. Co nam daje? Przede wszystkim nam daje to, że jest to trzeci znak, czyli jeżeli mamy wagę, Skorpiona i Strzelca, to jest znak informacji naszej, ale tej duchowej, tej najwspanialszej informacji, ponieważ właśnie Jowisz zajmuje się duchowością, jest Bogiem bogów, ale przede wszystkim zajmuje się tą komunikacją z Twórcą. I możemy w tym momencie uzyskać jak najwięcej korzyści ze względu na to, że świat staje się przeogromny, tak jak Jowisz. Gdyby Jowisz był troszeczkę większy, na pewno by był Słońcem i właściwie traktujemy Jowisza w interpretacji jako Słońce. Bardzo często, kiedy szukamy pewnych zagadnień w kosmogramie. Kosmogram na dziś wygląda właśnie w ten sposób. Proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na Marsa. Bardzo blisko jest tej koniunkcji Słońca z Księżycem. I może wytworzyć dwie formy. Przede wszystkim kłótnie, jakieś takie niezbyt przyjemne sytuacje. I radziłbym spokojnie przyjąć to z pełną odwagą, świadomością. Nie wychylać się teraz w tym okresie z jakimiś konfliktami ze względu na to, że Jowisz lubi dużo, ale także i kłopotów. Musimy to brać pod uwagę, że ten czas może stać się wielkim balastrem w naszym życiu. Dlatego też warto by było popatrzeć na siebie jako na taką gąbkę, która nasiąka wyższą świadomością. Tą wyższą świadomością, która jest nam tak szalenie potrzebna w każdym momencie, w każdym najdrobniejszym szczególe naszej historii. W dodatku zwróćmy uwagę, że Jowisz znajduje się obecnie w Byku. My jesteśmy, ta koniunkcja Słońca z Księżycem jest prawie naprzeciw. I tam też znajduje się Uran i możemy w sobie wytworzyć te najlepsze cechy. Możemy zbudować je, możemy prosić Stwórcę o nie. Czy otrzymamy? To tylko zależy od nas, ile dajemy. To jest naczelna sytuacja w duchowości. Dlatego, że im więcej my dajemy, tym więcej my otrzymujemy. I jeżeli teraz stajemy się osobami, które chcą wszystkim pomóc dookoła, w tym momencie odwraca się jakby sytuacja i oni pomagają nam. Najprościej mówiąc. I to jest największa zasługa właśnie tego kosmogramu, który od dzisiaj zaczyna królować przez cały miesiąc i otwiera jeszcze w znaku Skorpiona już znak właśnie Strzelca, który daje tą ekspansję nad
wrażliwości, umiejętności spostrzegania zupełnie inaczej, ale także i wchłaniania tego wszystkiego, co jest. Planety są ustawione dosyć interesująco, bo proszę zwrócić uwagę, że tutaj na samym dole tego kosmogramu znajduje się Neptun. Neptun w rybach to przede wszystkim kłopoty. Kłopoty ze zdrowiem, ale przede wszystkim z układem krwionośnym stóp. Absolutnie tylko stóp i radziłbym przy tym układzie tutaj, kiedy zawsze tutaj na dole są. I także trzeba brać pod uwagę, że Saturn, który właśnie wszedł przed chwilą do znaku ryb, on otwiera nam nowe przestrzenie, które możemy czy naprawić, trudno powiedzieć, czy naprawić. Ja bym wolał zupełnie innego słowa użyć, zrekonstruować, by było tak łatwiej. Ponieważ Saturn jest naszym egzaminem naszego życia, a w rybach pokazuje te wszystkie nasze słabości duchowe, te wszystkie niedomagania duchowe, te wszystkie rzeczy, które żeśmy odstąpili, nie nauczyliśmy się tego nowego spojrzenia w głąb danej kwestii. Jesteśmy oportunistami sami dla siebie i to jest chyba główny problem każdego z nas i bez względu na to, czy chcemy, czy też nie, my ten problem cały czas drążymy, nie realizujemy. To jest najtrudniejsza właśnie sprawa. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że Wenus jest bardzo wysoko i tutaj, bo ktoś powie, dlaczego tak? Dlatego, że to jest ten kosmogram tej chwili. Tej chwili i tą chwilę trzeba wykorzystać. Wenus daje nam wadze taką możliwość niefrasobliwego zachowania się z finansami. Także proszę uważać bardzo na finanse i to wszyscy, kompletnie. To nie jest tak, że tylko strzelcy i skorpiony czy coś. Nie, wszyscy mamy poczucie bezwartości, że nie posiadamy tej możliwości takie, co tam, raz się żyje. Trzeba ostrożnie i karetka akurat przyjeżdża, no trudno, tutaj muszą być te hałasy. I Merkury, słuchajcie, już szedł do Strzelca, zaraz podejrzę, tak, i uważajcie na plotki, uważajcie na pewne rzeczy. Także mamy omówiony ten cały kosmogram. Życzę Państwu przede wszystkim wspaniałego nowiu, który ten now jest długo wyczekiwany przez astrologów przede wszystkim, bo oni patrzą w te planety, tak? Ale cudownej zabawy z świadomością i z duchowością. Umiejętności rozwiązywania swoich problemów, te, które w tej chwili właśnie można je realizować poprzez Stwórcę, poprzez Boga, poprzez to wszystko. I teraz w zależności, czy chcemy medytować, czy chcemy kontemplować, czy chcemy po prostu modlić się, to zróbcie to. Zróbcie to w intencji każdego z nas, ponieważ teraz otwiera się ta brama świadomości tej duchowej. I w tej duchowej świadomości lepiej być jak w jakiejś innej, ze względu na to, że więcej nam się nie tyle udaje, co nasze pragnienia stają się rzeczywiste. To jest najważniejsze. Do zobaczenia i proszę do oglądania dalszych części, bo ta duchowość nas nie
opuszcza. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli wszyscy bardzo skupieni na tym, co robimy i żebyśmy nie tworzyli właśnie tej drugiej strony medalu, tej złej strony. A ta dobra strona niech pozostanie w każdym momencie, w każdym całym. Do zobaczenia. Z Bogiem.